Cześć, witam Was na kanale o fotografii natychmiastowej. Ten odcinek poświęcam zdjęciom niedoświetlonym i chcę w nim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Instax robi czarne zdjęcia. Zapraszam. Ja się czasem zastanawiam, czy w Instaxie takie chochliki gdzieś nie mieszkają, bo rzeczy, które nam robią, niespodzianki, jakie dostajemy, są naprawdę czasem bardzo wyjątkowe i trudno je wytłumaczyć logicznie. Zdjęcia niedoświetlone, mówimy o nich, kiedy jest za mało światła wpadającego w obiektyw. Czyli takie fotografie, gdzie tego światła jest jak na lekarstwo, bądź takie fotografie, mogą się zdarzyć takie, albo zupełnie czarne. Swoją drogą ciekawie to wygląda, mogę Wam opowiedzieć, jak zrobiłam akurat to zdjęcie. To zacznijmy od niego. To nie było zdjęcie robione Instaxem, ale aparatem Lomo Instant. Te aparaty charakteryzują się tym, przynajmniej dwa modele jakie mam, że mają dekiel na obiektywie. Tak jak tutaj. I po prostu, jeżeli robimy zdjęcie i zapomnimy zdjąć ten dekiel z obiektywu, to zdjęcie wyjdzie nam całe czarne. Także pamiętajmy o tym, żeby nie zakrywać obiektywu. Jest to pierwsza rzecz istotna bardzo w fotografii, że musimy zdjąć dekiel z aparatu, żeby zrobić zdjęcie. W Instaxach z reguły się to nie wydarza, bo one mają, albo jak otwieramy sam obiektyw przez naciśnięcie guzika przy nim, to on się wysuwa, wtedy się otwiera i nie ma tego problemu, bądź robi się to automatycznie, więc tutaj Instax duży plus dla niego, bo nie trzeba o tym pamiętać. Powodem niedoświetlonych zdjęć, zwłaszcza przy starszych modelach Instaxa, czyli 8 albo Mini 9, jest niewłaściwe dobranie programu, jaki nam wskazuje aparat. Czyli zawsze sugerujemy się tym, że aparat ma odpowiednią automatykę, więc jeżeli on nam wskazuje, że mamy wybrać tryb słoneczko, to my przekręcamy na ten tryb, żeby aparat wiedział, co ma robić. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy otrzymać zdjęcie niewłaściwie doświetlone, czasami właśnie niedoświetlone. Specyfika Instaxów jest taka, że najlepiej robić z nimi zdjęcia w ciągu dnia, czyli od wschodu do zachodu słońca. Po zachodzie słońca, po zmroku lub w pomieszczeniach bazujemy przede wszystkim na świetle lampy błyskowej, więc jeżeli próbujemy robić zdjęcie, na przykład nocny krajobraz, to niewiele tam wyjdzie. Uwierzcie mi, możecie spróbować, natomiast tego się nie da po prostu fotografować. Aparat nie jest do tego dostosowany, parametry nam na to nie pozwolą. Jeżeli zakryjemy flash, zdjęcie może wyjść niedoświetlone. To dotyczy przede wszystkim zdjęć w pomieszczeniach i możemy to zrobić bardzo często przy selfie, bo wtedy trzymamy aparat w sposób na przykład taki, gdzie ten palec nam wejdzie w flash, to światło zablokuje, zakryje. Przez to zdjęcie może być niedoświetlone, może być nawet całe czarne. Miałam taki przypadek nieraz, bo nie czarujmy się, czasami to nie jest trudno go po prostu zakryć, więc takie błędy zdarzają się w użytkowaniu Instaxa. Aparat Instaxa potrzebuje nieco czasu, żeby ten flash się naładował. Czyli jak my włączamy aparat, to on natychmiast nie jest gotowy do pracy, ale trzeba mu dać tę chwilę, 7-10 sekund powiedzmy, żeby ten flash się naładował, żebyśmy dostali błysk, który doświetli nam scenę, osobę, którą właśnie fotografujemy. Flash jest także niezwykle istotny, jak fotografujemy na zewnątrz, ale obiektyw postawiony daleko. On ma zasięg powiedzmy 2 metry, taki optymalny, taki, że jeszcze da radę i coś na zdjęciu widać. Jeżeli fotografujemy coś, co jest powyżej tej odległości, co jest dalej od nas, światło nie doleci i rzecz będzie zbyt ciemna, będzie niedoświetlona. Zdjęcie może być nawet całe czarne. Także na tym flashu bazujmy i pamiętajmy o tym, że on ma zasięg 1 metr do 2 metrów. Więcej niekoniecznie. Aparat może być po prostu zepsuty. To jest jednak tylko rzecz, to jest sprzęt, który jest mechaniczny, elektroniczny i dobrze wiemy, że elektronika się może zepsuć, mechanika też czasami nas zawiedzie, więc
Może być tak, że po prostu albo się coś z flashem stało, coś się zepsuło, coś się odłączyło. Nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o naprawę aparatów, więc nie jestem w stanie Wam podać takich szczegółowych przyczyn, ale wiem, że takie rzeczy czasem się dzieją. Aparat mógł nam też upaść i też coś tam się wyłamie, zepsuje, odlutuje, więc powodów jest dużo. Nawet zdarzyło mi się kiedyś z Instaxem Mini Replay, że on po prostu, ja go włączyłam, a on wypluł zdjęcie, czyli on go nie naświetlił i wysunął mi całe czarne zdjęcie. Nie mam pojęcia dlaczego, kolejne już były w porządku. Także czasem się zastanawiam, czy w tych aparatach nie mieszkają jakieś chochliki. Jeżeli czytaliście książki Terry'ego Pratchetta i tam były właśnie aparaty, których naprawdę siedział chochlik i on naprawdę malował daną scenę. Ja się czasem zastanawiam, czy w Instaxie takie chochliki gdzieś nie mieszkają, bo rzeczy, które nam robią, niespodzianki, jakie dostajemy, są naprawdę czasem bardzo wyjątkowe i trudno je wytłumaczyć logicznie. Tyle o zdjęciach niedoświetlonych. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką. No i dajcie łapkę w górę, jak było w porządku i mimo kataru dało się zrozumieć, co chciałam powiedzieć. Tradycyjnie selfie na koniec odcinka. Mam tutaj aparat Instax Mini 11. Widzę po diodzie, że lampa się już naładowała, ale ponieważ jest to odcinek o zdjęciach niedoświetlonych i mówiłam o tym, żeby nie zakrywać lampy błyskowej, oczywiście, że zakryję lampę błyskową, robiąc tego tradycyjnego już selfiaka na koniec odcinka i pokażę Wam, jak to wyjdzie. Postaram się zakryć w miarę w całości, żeby tutaj zdjęcie wyszło naprawdę niedoświetlone. Muszę zrobić do góry nogami, żeby to chyba wyszło. Także jedziemy z tematem. Jak widać, coś na zdjęciu jednak wyszło, bo nie jest zupełnie ciemno. Mam tutaj w pracowni dość duże okno, przez które wpada trochę światła. Mamy też dzisiaj bardzo dużo śniegu na zewnątrz, więc jest dość jasno. No i niebo jest przykryte białymi chmurami, więc choć nie ma bezpośredniego słońca, jest jasno, bo chmury rozpraszają to słońce, które jest nad nimi. Mimo to możecie zobaczyć, jak tak dość ciemno wyszło to zdjęcie po zakryciu flasha. Przyznam Wam, że ten efekt naprawdę mi się podoba. Ja bardzo lubię niedoskonałe zdjęcia. Uważam, że jest to ogromna zaleta Instaxów, fotografii natychmiastowej w ogóle, że często efekt wychodzi odwrotny do zamierzonego bądź zupełnie niespodziewany. No ale możecie teraz porównać. Tu jest zdjęcie prześwietlone, gdzie zakryłam czujniki pomiaru światła, a tu jest zdjęcie niedoświetlone, gdzie zakryłam lampę błyskową, choć w pomieszczeniu jeszcze jest w miarę jasno. Także oba są dość nietypowe, ale myślę, że przez to bardzo oryginalne. To wszystko na dziś. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania o zdjęcia niedoświetlone, bądź o fotografię natychmiastową w ogóle, dajcie znać w komentarzu, bądź szukajcie mnie w innych mediach społecznościowych. Ja jestem Instaxiara i zapraszam na kolejne filmy. Cześć! Ponieważ tym razem o niczym nie zapomniałam, bo mam przed sobą taką kartkę wypisane punkt po punkcie, co Wam chcę dzisiaj powiedzieć, mam taką ciekawostkę. To jest zdjęcie niedoświetlone. Na nim jest mój kolega, który siedzi na mini koparce. Jeżeli fotografujecie coś, co odbija światło, tutaj na przykład kamizelka miała elementy odblaskowe, albo jeżeli robicie na przykład zdjęcie czegoś w lustrze, powiedzmy selfie w lustrze, kiedy flash odbija się bezpośrednio na Was, zdjęcia wyjdą właśnie niedoświetlone. A oczywiście zachęcam, sprawdźcie sami. Tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć!